też mi się zdarzyło chyba tylko raz na szczęście, że wirus sam wgrał do GSC plik sitemapy. No proszę. To nie wiem, czy ktoś jeszcze trafił, bo nie spotkałem się akurat z tym, żeby ktoś miał podobną opinię, ale faktycznie wirus wgrał plik sitemapy i od razu rzeczywiście cała ich sitemapa, tam było kilkadziesiąt tysięcy adresów, zostały zaindeksowane i pozycje praktycznie poleciały z dnia na dzień. Do zera. I to było dosyć ciężki przypadek. Cześć, ja jestem Wojtek Haremza, ze mną jest Karol Ciesielski, starszy specjalista do spraw SEO w Grupa ICEA, a to jest Zapytaj o SEO. Karol zajmuje się u nas wysokimi budżetami, prowadzi budżety per umowa po 10 tysięcy, 25 tysięcy. Wiadomo, nie robi tego sam, działają całym teamem, ale trzeba tam robić duży nadzór. Karol bardzo skupia się na kwestiach technicznych. Dlatego też dzisiaj jest tutaj ze mną. Mamy dużo pytań o indeksację, o sitemapy, czyli takie troszeczkę insight SEO-owy. Nie mówimy tylko o bardzo miękkich rzeczach typu teksty, title, H1, ale o takiej faktycznie kwintesencji technicznego SEO. No i nie przedłużając dłużej, mamy pierwsze pytanie, ono jest bardzo ogólne, na pewno będziemy się rozłożyć na takie czynniki pierwsze. No ale core tego pytania to, dlaczego Google nie widzi strony www? Dlaczego Google może nie widzieć strony www? No, to na wstępie. Cześć Wojtku, dzięki za przedstawienie i witam wszystkich. Generalnie powodów, dlaczego Google może nie widzieć strony www jest kilka lub nawet kilkanaście. Najbardziej podstawowymi to są oczywiście błędy ludzkie, które sprowadzają się do tego, że strona w jakiś sposób została zablokowana przed indeksowaniem lub po wprowadzeniu wersji deweloperskiej nie została ona odblokowana, co jest najczęściej zdarza się w przypadku WordPressów. Tak, to prawda, chociaż nie tylko. Tak, w ostatnim odcinku też Piotrek mi to zwraca uwagę. Faktycznie jest to chyba jeden z takich podstawowych czynników, który gdzieś tam się pojawia. No ale sprawa może być też bardziej skomplikowana, tak? No bo nawet często, teraz już oczywiście tej możliwości nie ma, ale można było zgłosić stronę GSC, zobaczymy, czy powróci ta funkcjonalność czy nie, cały czas czekamy. Ale nawet przy takim zgłoszeniu przez GSC ona nadal się nie indeksowała, wskazywały błędy. No tych błędów może być bardzo dużo, począwszy właściwie od samych takich podstawowych elementów typu, tak jak mówisz, dyrektywy noindex, ale też może być to na przykład robots.txt. To są takie najprostsze miejsca, gdzie szukamy, no ale można też poszukać znacznie głębiej. Zgadza się, tylko jeżeli mówimy o zgłaszaniu przez GSC, to w tym momencie, jeżeli mam takie podstawowe błędy typu meta tag robots lub robots.txt, to GSC już na samym starcie melduje o tym, że nie ma dostępu do danej strony. I w tym momencie dzięki właśnie korzystaniu z GSC mamy od razu odpowiedź na ten temat. Czyli jest to pierwszy element, który właściwie powinniśmy sprawdzić, czy zweryfikować GSC na stronie, która nie ma sajta żadnego. Zgadza się. Innymi przykładami, tylko tu też już się sprowadza do tego, że GSC już w ogóle nie będzie miało dostępu, to już są blokady na poziomie HT Accessa, samego kodu lub jakichś kodów ex-robots tag. Okej, powiedzmy o trochę więcej. HT Access już jest troszeczkę bardziej enigmatycznym, mam wrażenie, wyrażeniem dla ludzi, którzy są związani bezpośrednio z branżą SEO. No ale faktycznie jest to jeden z ważniejszych plików serwerowych, który powinniśmy gdzieś badać i sprawdzać, no bo tam się dzieje dużo takiej wewnętrznej, tak powiem, magii SEO. Tak, zgadza się. Częstą praktyką jest ograniczenie obciążenia serwerów poprzez blokowanie złych robotów sieciowych, które wiadomo, że powiedzmy kradną teksty lub generalnie przekralują strony, aby zbierać wszelkiego rodzaju informacje z nich, czy to na własny użytek, czy to na użytek ogólnego, powiedzmy, dobra sieci, na przykład strony archiwizujące serwisy. Tylko nie zawsze chcemy, aby nasz serwer był obciążony pod tym kątem, ponieważ albo korzystamy z jakiegoś tańszego, albo już mamy na tyle duże obciążenie, że no, roboty sieciowe, które korzystają z naszej strony, mogą nas dalej obciążać, lub w przypadku usług chmurowych będą nam generować znacznie większe koszty korzystania z hostingu. No tak, no bo to jest tutaj istotny aspekt, nie tylko chodzi o samo obciążenie i dostępność, ale też koszt, faktycznie tam płacimy per obciążenie i można sobie naprawdę zrobić dużą krzywdę, jeśli nie zablokujemy odpowiednich robotów. No to już zależy od nas. To zależy od nas i faktycznie też od priorytetów klienta, bo my też zawsze, zanim zajmiemy się blokowaniem jakichkolwiek robotów, które możemy mieć świadomość, że mogą zbierać jakieś dane do podmiotów trzecich, z których może korzystać klient, zawsze warto taką konsultację z klientem wykonać, czy faktycznie nie zrobimy jakiejś krzywdy.
Ale wracając do samego Hot Accessa, no tam jest tej magii dużo, co nam jeszcze może się wydarzyć takiego, co może nam popsuć indeksację. Zgadza się. Najpierw chciałem właśnie też pokazać, jak może wyglądać przykładowo blokowanie robotów sieciowych w pliku Hot Access. Można znaleźć łatwo na serwisach typu Stack Overflow czy innych. Popularne, bardzo deweloperskie. Dokładnie. Z pytaniami i odpowiedziami. Skrócone kody, które wystarczy skopiować, wrzucić do swojego pliku Hot Access i już mamy zablokowane 90% robotów, które są faktycznie znane, najpopularniejsze. Oczywiście możemy sami analizować nasze logi serwera pod kątem tego, jakie roboty sieciowe korzystają z naszej strony i sami możemy zdecydować o tym, które roboty wyciąć. A warto pamiętać, że kopiując gotowe kody, też musimy uważać na to, co w nich się znajduje, ponieważ czasami możemy trafić na przykłady, iż ktoś wrzucił Googlebota do tego pliku, żeby zablokować, bo ktoś także nie chciał, żeby Googlebot startował. Taki przykład widzimy, no i tutaj zaczyna się duży problem. No tym bardziej, tak jak kiedyś wspomniałeś, jak rozmawialiśmy, no że trzeba zwracać uwagę nie tylko na ten jeden wyraźny obcy Googlebot, tak? No Googlebot ma bardzo dużo botów crawlujących sieć. Zgadza się. Jest ich mnóstwo, no chociażby takie podstawy typu desktopowy, mobilny, obrazy, tak? No jest tego naprawdę dużo, do tego jeszcze inne różne lokalizacje dochodzą, także no tutaj jest tego naprawdę dużo. Dokładnie. Tym bardziej, kiedy analizowałem też temat i faktycznie gdzieś tam z mojej analizy wynikało, że bardzo duża część ruchu robotów mobilnych ma IP francuskie. A z drugiej strony już desktopy bardzo często mają IP amerykańskie. Także tutaj też na IP powinniśmy zwrócić uwagę, no bo czasami niektórzy blokują jakieś całe pule IP i tak dalej, no też warto na to zwrócić uwagę, żeby zobaczyć, co w ogóle blokujemy. Nigdy nie możemy robić tego tak zupełnie odskokowo, nie patrząc na konsekwencje. Zawsze potrzebna jest analiza. Dokładnie. I tu z pomocą najczęściej przychodzi GSC, który melduje nam o błędach dostępu do serwisu. Tak, dokładnie. I to należy monitorować zdecydowanie. Także mam właśnie listę wszystkich botów Google'a, z których bo Google korzysta, przynajmniej oficjalnie, ponieważ są na stronie supportu googlowskiego, o których warto pamiętać, żeby ich nie zablokować przez przypadek. Ponieważ ich jest tutaj ciężko powiedzieć na oko, no na pewno nie są to 3. Które gdzieś tam byłeś na początku. Dokładnie. Faktycznie każdy z tych robotów zbiera jakieś inne informacje, no i pewnie wszystkie z nich są finalnie potrzebne, żeby ustalić finalny ranking witryny. No, najbardziej zależy jako pozycjonerom, żeby jednak ta pozycja cały czas szła do góry. No jest to pierwsza z przeszkód, jakie możemy gdzieś tam napotkać, no bo też warto powiedzieć, jak wygląda w ogóle droga Googlebota do naszej strony, tak? On najpierw sprawdza serwer, czyli no między innymi HT Access, kod odpowiedzi serwera, plik HT Access, potem dopiero plik robots.txt, no i dopiero potem na samym końcu właściwie tej swojej drogi trafia na naszą stronę. Także po drodze ma bardzo dużo przeszkód, które gdzieś mogą być dla niego nie do przeskoczenia. Dokładnie. Tylko teraz chyba trochę odbiegliśmy od głównego tematu, skupiliśmy się na faktycznym blokowaniu, ale też powodem, dla którego Google nie zaindeksował serwisu, mogą być już inne kwestie typu manipulacja treściami. Google kładzie nacisk przede wszystkim na tym, aby użytkownik i robot sieciowy miały dostęp do dokładnie takich samych informacji. Dlatego tworząc wersję mobilną, która jest osobną wersją powiedzmy od wersji desktopowej, czy to właśnie znajduje się na subdomenie, czy tworząc wersję RWD, musimy pamiętać o tym, aby te treści serwowane były takie same. Tak, zdecydowanie. Tutaj mam akurat przypadek właśnie z ostatnich miesięcy, gdzie na stronie klienta miałem błąd odnośnie wyświetlania tekstu na stronie głównej dla wersji mobilnej. I podczas gdy na stronie desktopowej ten tekst się wyświetlał poprawnie, na wersji mobilnej on się w ogóle nie wyświetlał i sprowadziło się do tego, że strona główna w ogóle się nie indeksowała. A to już jest duży błąd, jednak wiadomo, strona główna jest istotnym elementem całej wycieczki Googlebota, już nawet nie chodzi o samego użytkownika, bo faktycznie gdzieś tam ze statystyk wynika, że ta strona główna nie ma wcale głównego udziału w wyświetlaniu przez użytkowników, ale Googlebot raczej zaczyna od tej strony głównej, dopiero potem rozlewa się po reszcie strony, także no faktycznie tutaj ten błąd poważny, dobrze wyeliminowany i sytuacja naprawiona, bo faktycznie mogło to naprawdę sporo namieszać. Jakie jeszcze elementy po drodze możemy natrafić, które nam przeszkodzą? No, wydaje mi się, że też już odchodząc od serwera troszeczkę, no sam plik robots.txt. Plik robots.txt też może być zablokowany dla robotów Google'a, także bardzo często taką dyrektywą, którą ja się spotykam właśnie w nowych sklepach czy nowych stronach, no to jest po prostu rodzaj bota gwiazdka, tak, no i disallow all, zablokowane jest po prostu wszystko totalnie, no i mamy troszeczkę
problem w takiej sytuacji. No, ale to też GST powinien nam wykazać taki błąd. Zresztą my jako specjalista też powinniśmy zawsze, pierwszą rzeczą właściwie według mnie, co powinniśmy sprawdzić, no to jest właśnie robot z TXT, zobaczyć co tam w środku się kryje, bo można tam dużo rzeczy namieszać. Ja pamiętam ze swojej przygody gdzieś kiedyś na kliencie, zrobiłem naprawdę taki fatalny błąd, zupełnie nieświadomie. Nie wiem dlaczego, kwestia mojej może niespostrzegawczości, jest szybko na szczęście został naprawiony, gdzie starałem się zablokować robot z TXT wyniki wyszukiwania w popularnej platformie, no i tam wszystkie wyniki wyszukiwania były po S, tak, /S, no więc zablokowałem po prostu /S, ale nie zrobiłem wyrażenia regularnego, które jakby kończyło na tej SC. No i zablokowałem bardzo dużo kategorii, dlatego że był to sklep ze schodami. Także każda kategoria zawsze zaczynała się /S, schody coś tam. No i nieświadomie zablokowałem właściwie możliwość odwiedzania przez roboty w zdecydowanej większości strony. Na szczęście szybko zreflektowałem i szybko to naprawiłem, także żadnego impaktu negatywnego nie było. Ale takie rzeczy warto sprawdzać, bo każdy może się pomylić, każdy może gdzieś tam prowadzić błędną dyrektywę, no i warto zawsze sobie to zweryfikować. Dokładnie, ja niestety też mam w swojej historii podobny przypadek, proszę bardzo. Ale tutaj akurat ze /1. Właśnie, ponieważ nie chciałem, żeby indeksowała się pierwsza strona kategorii, ponieważ nie było możliwości zmiany linków w systemie CMS, w kodzie strony lub przekierowania tego adresu, więc postanowiłem to zablokować i wszystkie strony, które zaczęły się od 1, czyli 10, 11, 12 zostały zablokowane. Ale na szczęście GSC przyszło z pomocą i zameldowało, że coś jest nie tak. Okej, także zawsze warto sprawdzać. Dokładnie. Wiadomo, nawet najlepsze mogą się takie wpadki zdarzyć, ale wiadomo, to jest doświadczenia, które potem się nam buduje i już jestem przekonany, że nigdy już tego błędu nie popełnię, Ty pewnie też już nigdy tego błędu nie popełnisz, bo wiadomo, zawsze zwraca uwagę na to zdecydowanie bardziej. No mamy tutaj też właściwie do całego tego tematu takie pytanie uzupełniające, ono jest bardziej rozbudowane oczywiście. A brzmi, domena nie chce się zindeksować w Google mimo dodawania jej do katalogu, linkowania zewnętrznego i próby bicia jej do GSC, co może być przyczyną zdarzenia. No tutaj temat troszeczkę już wyczerpaliśmy, mam wrażenie, ale chciałem się jeszcze odnieść do tego tematu katalogowania, linkowania zewnętrznego i tak dalej. No nie każde linkowanie zewnętrzne sprawi, że robot Google trafi na naszą stronę, tak? Jeżeli tylko na tym się opieramy, no bo może być sytuacja, gdzie strona, z której linkujemy, też jest zablokowana dla robotów, tak? Takie sytuacje też mogą być, no i wtedy linkowanie z tej strony też nam tutaj nic nie da, Google i tak gdzieś nie wykryje tego linka. No sama kwestia wbicia do GSC, no w tym momencie tak mówiliśmy. Mamy sytuację, gdzie podobno jest awaria, gdzie nie możemy zgłaszać tej prośby o indeksację. Zobaczymy, czy się to pojawi na nowo, czy nie pojawi się na nowo. Są różne opinie na ten temat. Ale wydaje mi się, że te wszystkie przyczyny, które tutaj określiliśmy, no są dość jasne. Chyba jedyną rzeczą, którą jeszcze można było tutaj wskazać z problemem z indeksacją, no to może być kwestia krawu budżetu i logów serwerowych, gdzie faktycznie może dojść do sytuacji, gdzie robot w pewnym momencie zapętli się gdzieś na jednym elemencie, no i nie będzie indeksował dalej tego tematu. No ale też musimy to rozbić troszeczkę bardziej szczegółowo, bo tutaj jest powiedziane, że domena nie chce się zindeksować. Czyli rozumiem przez to pytanie, że faktycznie w ogóle domena się nie indeksuje. Ale możemy też sytuację, kiedy sama domena jest indeksowana, no ale powiedzmy 50% zawartości witryny już nie jest zindeksowana. I wtedy mamy poważny problem, no bo na przykład jeżeli indeksują nam się kategorie, produkty już nie, no to wtedy mamy duży problem, z tym też trzeba było zawalczyć. No ale tutaj znowu GSC przychodzi, mam wrażenie, z pomocą, no i tak zwany stan indeksacji. Dokładnie. To większość tak naprawdę błędów jest wychwytywanych przez GSC. Tutaj jedyną opcją, w sumie nie widzę opcji, której GSC mogłoby nie wychwycić za bardzo. Możliwe jedyna jest kwestia, że GSC nie zameldowało jeszcze danego problemu i tu musimy trochę zareagować wcześniej, zanim ten komunikat się pojawi. Tutaj opcjami są tak naprawdę te manipulacje treści, czyli próba oszukania robotów sieciowych Google odnośnie tego, czy użytkownicy i roboty sieciowe dostają te same teksty, ale to też nie musi być wina samego właściciela strony, ale może się to sprowadzić także do ataków hakerskich. No to prawda, bardzo często nieświadomi są ludzie w ogóle tego, że ich strona została zaatakowana. Dokładnie, a tu są właśnie dosyć ciekawe przypadki, można powiedzieć, które naprawdę są ciężkie do wychwycenia czasami tak z automatu, ponieważ ludzie, którzy przygotowują wirusy, mają już doświadczenie w tym, co robią i wiedzą, jak ludzie reagują. Więc jeżeli ktoś monitoruje swoją stronę na bieżąco
czy tam nawet raz dziennie wejdzie na swoją stronę, to od razu zobaczy, że coś zostało zmienione. Dlatego wirusy często robią taki trik, iż rozpoznają, kto wchodzi po user agencie. User agent jest generalnie informacją odnośnie tego, z jakiego urządzenia się wchodzi, to jest tak naprawdę przedstawienie się użytkownika. Googlebot się przedstawia właśnie swoją nazwą Googlebotem lub innymi swoimi tam nazwami specyficznymi dla siebie. I dlatego treść może być podmierzona tylko dla konkretnych user agentów. I wtedy mamy do czynienia z tak zwanym cloakingiem, który jest już ewidentnie na liście zakazanych praktyk wymienianych bezpośrednio w wytycznych Google do Webmasterów. Jest nazwany z imienia i nazwiska, że tak powiedzmy. No i to już faktycznie może nam narobić sporo szkody, bo nie wiemy, co się dzieje. I to jest element, który dosyć późno można wykryć niestety, bo trzeba faktycznie skorzystać z narzędzia do zmiany na przykład swojego user agenta, zmieniamy wówczas na Googlebota i wtedy możemy także sprawdzić swoją stronę. Dokładnie. I gdzieś, jeśli macie duże strony, no nawet nie duże, warto co jakiś czas po prostu, chociażby z innej przeglądarki wejść na tą swoją stronę, tak, nie korzystać tylko z jednej, czasami ją zmienić, zobaczyć, co się dzieje, bo faktycznie może tam być dużo ciekawych rzeczy. No i też fajną opcją, chociażby przy WordPressach, jest opcja sajtu. Ja lubię zawsze sobie sprawdzić stronę przez komendę site, dwukropek, wstukujemy domenę, no i dostajemy listę indeksacji jakby. No i często przy WordPressach mam taką opcję, gdzie faktycznie jak wyskoczą chińskie znaczki w olbrzymiej ilości, gdzie nawet one nie są zamknięte w strukturę tej witryny, tak? Więc klikając po samej stronie, nigdy byśmy do nich nie dotarli, no ale już w sajcie widać, że zindeksowanego jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo, więc trzeba zwracać uwagę. Zdecydowanie, no ale elementem, który może nam też bardzo mocno pomóc w całym procesie indeksacji, no jest sitemapa, bo też mamy takie pytanie uzupełniające tutaj. Czym jest w ogóle sitemapa, no i jaki wpływ ma ona na SEO? No, odnośnie sitemapy chciałbym się jeszcze cofnąć do poprzedniego pytania, ponieważ też mi się zdarzyło chyba tylko raz na szczęście, że wirus sam wgrał do GSC plik sitemapy. No proszę. To nie wiem, czy ktoś jeszcze trafił, bo nie spotkałem się akurat z tym, żeby ktoś miał podobną opinię, ale faktycznie wirus wgrał plik sitemapy i od razu rzeczywiście całe ich sitemapa, tam było kilkadziesiąt tysięcy adresów, zostały zaindeksowane i pozycje praktycznie poleciały z dnia na dzień. Do zera. I to było dosyć ciężki przypadek. Generalnie sitemapa jest, jak sama nazwa wskazuje, mapą witryny. Posiada ona zbiór wszystkich adresów, które są w serwisie zawarte, dając powiedzmy bezpośredni dostęp do konkretnego adresu URL już z samego poziomu jednego pliku. Tutaj ograniczeniem oczywiście jest 50 tysięcy bodajże. Tak, 50 tysięcy i rozmiar chyba 50 MB, nie jestem pewien w tym momencie. Też jest jakimś rozmiarem, ale chyba ilość linii to kontroluje. Tak. Wyjątkiem będzie przypadek, kiedy mamy bardzo rozbudowane adresy URL, wtedy one generują większą faktycznie wagę pliku, ale to raczej jest skrajny przypadek już. Plik sitemap generalnie wykorzystywany jest w przypadku większych serwisów. Ma on znacznie większy wpływ na pozycjonowanie z tego względu, że robot sieciowy, zanim będzie w stanie przeanalizować serwis, który posiada kilkadziesiąt tysięcy lub kilkaset tysięcy stron, spędzi dużo więcej czasu. I nie ma gwarancji, że do każdej strony dojdzie tak naprawdę. W przypadku małych serwisów firmowych, które są to powiedzmy wizytówka firmy, która ma 5-10 stron, plik sitemapy można całkowicie pominąć oczywiście. Znaczy, jeżeli mamy dostęp do serwera, to tak naprawdę możemy wejść na dowolną stronę, która generuje plik sitemapy, samemu go zrobić, wrzucić, umieścić na swoim serwerze w głównym katalogu i pomijamy wszelkie koszty. Tak, dokładnie. No, jeśli ktoś umie to zrobić, wiadomo, my tak rozmawiamy jako specjaliści w SEO, ale dla niektórych może być to i tak czarna magia, no wiemy, że tak jest, ale zawsze jeśli jest tylko taka możliwość, pomagamy klientom, żeby ogarnąć taki temat. Także raczej dla nich jest to całkowicie bez wiedzy nawet ich działamy w ten sposób, no bo jest to gdzieś tam ta podstawa, którą działamy. Ale w ogóle jak wygląda konstrukcja pliku sitemapy, to jest dosyć ciekawe. Dokładnie. Tutaj przedstawiam Państwu właśnie jak wygląda plik sitemap. Jest to akurat z głównej strony sitemaps.org, jak wygląda sobie protokół. I najważniejszym elementem, który jest oczywiście niezbędny, to jest lokacja, czyli główny adres URL,
który właśnie w sitemapie ma się znaleźć. Tak, ten, który chcemy, żeby był zindeksowany. Dokładnie. Tutaj dodatkowymi atrybutami są data o stanie modyfikacji, co może być dobrą informacją dla robota sieciowego, który wystarczy, żeby sprawdził plik sitemapy, odświeżył sobie go i wówczas wie, które strony od jego ostatniej wizyty uległy zmianie i je w pierwszej kolejności jest w stanie sprawdzić, aby szybciej zaktualizować swoje informacje, dzięki czemu w indeksie Google też będziemy mieli szybciej zmianę odnotowaną. Tak, myślę, że to jest ważny element, zwłaszcza przy kwestii stron newsowych, gdzie są jakieś artykuły popularne, jeśli na przykład, nie wiem, mamy albo nawet chociażby gdzieś wpis blogowy na sklepie, który powiedzmy, nie wiem, iPhone 13, tak? Ma wyjść, już mamy na iPhone 13, oczywiście jeszcze go nie ma, ale jest powiedzmy zapowiedź, potem aktualizujemy ten wpis, warto, żeby ta data stanu się tam pojawiła, no bo to jest też informacja dla Google, że coś tam się zadziało nowego. Dokładnie. I warto tam znowu wejść. Dodatkowymi atrybutami są także change frequency, czyli częstotliwość zmian na stronie. To także w przypadku stron newsowych odgrywa większe znaczenie. Czy to zmusza roboty sieciowego do częstszego przeglądania? Myślę, zdania są nic nie zmusi Google do niczego. Dokładnie. Tak, ale... Zwłaszcza jak teraz usunęli indeksowanie z GSC. Ale na pewno jest to, jeśli nie wymaga to jakiejś olbrzymiej nakładu pracy, dlaczego tego nie zrobić? Zawsze im więcej informacji damy od siebie Google'owi, no to tym lepiej dla nas. Znaczy tutaj trzeba akurat wytknąć branży jedną rzecz, iż elementy nadużywane przez branżę są przez Google'a często coraz bardziej ignorowane. Tak, dewaluowane też są te czynniki. Tak, tutaj można wspomnieć pamiętne keywordsy, które jeszcze czasami się używa, żeby może były, ale już kiedy, nie ma tego sytuacji co kiedyś, że faktycznie tam był spam rzeczywiście. Tak, ale wszystko jak leci i Google zrezygnował całkowicie z ich użytkowania. Kolejnym atrybutem, który warto mówić, jak w przypadku sitemapy, jest change freak, który odnosi się właśnie do częstotliwości zmian na stronie i tak jak wspomniałeś wcześniej o właśnie portalach newsowych, w ich przypadku jego stosowanie ma sens. W przypadku stron sklepów internetowych on już nie jest aż tak istotny, ponieważ częstotliwość odświeżania produktu najczęściej się ogranicza do zmiany ceny. Tak, chociaż ja też pamiętam, że kiedyś robiłem takie próby testów. Nie zauważyłem faktycznie jakiejś dużej różnicy, ale wiem, że gdzieś takie teorie są, że w momencie, kiedy na przykład masz nowy sklep i wiesz, że będziesz systematycznie dawał treści do tego sklepu, na przykład wiesz, że będziesz partiami co tydzień wrzucał jakieś paczki, to wtedy też warto tego change freaka zmienić na większą częstotliwość, no bo jest jakaś tam, wiadomo, to nawet nie jest dyrektywa, sugestia, że te treści będą się szybko tam pojawiać. Ja nie widziałem jakiegoś tam ciekawego efektu, ale widziałem, że gdzieś tam na forach ludzie często dyskutują na te tematy. U mnie to się nie sprawdziło. Ale myślę, że można próbować. Jest to kolejny element, który jeżeli jest nadużywany przez branżę, to może faktycznie się odbić tutaj czkawką i Google po prostu będzie odchodził, tak jak na przykład było w przypadku słów kluczowych. Tak, zdecydowanie może tak być. Dokładnie. I ostatnim elementem w sitemapie jest priority, czyli priorytet stron. Tutaj warto zawsze, jeżeli go ustawiamy, jakkolwiek nie ma takiej potrzeby, ciężko powiedzieć, czy Google z tego korzysta, czy nie. Jest strona główna i ustawić jedynkę, najważniejsze kategorie trochę niżej, tam 0,8, 0,9. To już akurat nie ma specjalnie znaczenia, jakie tam skoki porobimy. Następnie już podkategorie i na końcu produkty. Jeżeli mamy jeszcze blok firmowy, to możemy także dla niego jakieś tam trochę tutaj wyższe... też pewnie będzie zależało to od branży, nie? Bo jeżeli będzie na przykład sklep z jedną produktami, to wtedy wiadomo, przerzucimy ten moc bardziej na produkty niż na kategorie, to kwestia już konkretnego rozwiązania. Powiedzmy jeszcze, Karol, bo są też dwie szkoły na temat sitemapy obrazów z obrazkami i sitemapy z adresami URL klasycznymi. Jak Ty byś zadziałał? Czy faktycznie wrzuciłbyś wszystko w jedną sitemapę, czy robiłbyś oddzielną sitemapę dla obrazów i oddzielną sitemapę dla... Ja generalnie unikam wrzucania zasobów wszelkiego rodzaju do sitemapy, ponieważ jeżeli już zgłaszamy jakąś stronę, to Google, odwiedzając daną stronę, będzie w stanie te zasoby już sam zaciągnąć sobie. Czyli jeżeli to jest kontekstowo przede wszystkim. Dokładnie. Jeżeli to jest grafika, to może to mieć sens teoretycznie pod kątem branży, gdzie człowiek kupuje wzrokiem. Czy to są jakieś ubrania, czy meble, buty.
Jeżeli ktoś nie wie, jaki styl go interesuje, wpisze na przykład meble skandynawskie, czy konkretnie łóżko, czy szafa, czy fotel i w tym momencie wejdzie w Google grafika, no to tam byłoby dobrze się pojawiać. Jakkolwiek to, tak jak mówiłem, jeżeli jest już sam adres podstrony, na której dana grafika się znajduje, to powinno wystarczyć. Oczywiście można to monitorować, można na przykład, nie wiem czy jeszcze funkcjonuje wyszukiwanie grafiki w Google. No, funkcjonuje. Wydaje mi się, że jeszcze funkcjonuje. Ponieważ jest to dobra opcja, że na przykład wyszukania podobnych grafik lub grafik tych samych. Tak. Jeżeli na przykład mamy jakieś swoje autorskie zdjęcia, to możemy w ten sposób sprawdzić, czy ktoś nam tych zdjęć nie zabrał. Tak, nie pożyczył. Dokładnie. Dobra, wchodząc w grafika, mamy tak, jest jeszcze aparacik, czyli można albo wkleić adres danego zdjęcia, albo przesłać swój plik z komputera. Dokładnie. I to pozwoli nam wyszukać grafiki. Dzięki temu możemy sprawdzić, czy na przykład nasze grafiki ze sklepu się już znajdują w wyszukiwarce, czy także znajdują się gdzieś indziej. Jak się rozprowadzają właściwie po sieci, no bo dokładnie. Z jednej strony ta duplikacja zdjęć, ktoś pożyczy to zdjęcie, no może być niebezpieczna, tak, ale z drugiej strony, jeżeli chodzi nam o viral, to w ten sposób możemy sobie badać, jak dużo ludzi udostępniło na przykład naszą infografikę, czy jakieś tam właśnie zdjęcie w swoich mediach i tak dalej, także też ciekawa opcja. No i myślę, że warto tak też dodać taką informację dla bardziej zaawansowanych technicznie, żebyście pamiętali, że każdy adres, który jest zgłoszony w sitemapie, będzie traktowany jako kanoniczny, tak? Czyli jeżeli mamy na przykład pagery, na kategoriach nie wrzucajmy wszystkich tych tematów, albo jakieś duplikacje i tak dalej, nie wrzucamy wszystkiego w sitemapę, stawiamy tylko ten główny adres i ten, który będzie w sitemapie, Google zawsze uzna, przynajmniej powinno uznać za kanoniczny, nawet bez stawiania kanonikala w tagu, chociaż wolałbym jednak, żebyśmy wszyscy te kanoniki stawiali w tagu, ale teoretycznie według specyfikacji nie powinno być to konieczne, bo to, co w sitemapie, powinno być kanoniczne. Dokładnie. I co warto już powiedzieć już po samej strukturze sitemapy, że sitemapa największą korzyść daje w przypadku dużych sklepów, to już wcześniej było mówione oczywiście, które mają często aktualizowaną bazę produktów. Tak, no to musimy pamiętać, że zawsze zanim Google się przebrał przez całe linkowanie wewnętrzne, w kategoriach i tak dalej, to faktycznie z sitemapy znacznie szybciej dotrze sobie do tego adresu URL, co pozwala na szybszą indeksację, no i większy slajd, tym samym większą bazę słów kluczowych, tym samym większy ruch, no i całe konsekwencje, które gdzieś tam się pojawiają i prowadzą finalnie do przychodu, zwiększenia przychodu poprzez kanał organiczny. Dokładnie. Tutaj pocieszającą rzeczą jest akurat fakt, że większość systemów sklepowych posiada automatyczne tworzenie plików sitemap i to powinno w dużej mierze wystarczyć i załatwiać sprawę. Tak, dokładnie, ale zawsze warto ten plik sobie skontrolować, nawet jeśli jest automatycznie generowany, warto go skontrolować, chociażby dla czystego sumienia, żeby nic tam się nie wydarzyło. Mamy jeszcze jedno pytanie, ono troszeczkę odbiega już od naszej takiej mocno technicznej, mam wrażenie, tutaj dyskusji, ale też jest troszkę chyba powiązane z całym tematem poprzez element tego linkowania wewnętrznego, a pytanie brzmi, dlaczego warto prowadzić bloga firmowego? Koniec trochę luźniej. No dlaczego warto? No warto z wielu powodów. Tak jak sam wspominałem jeszcze przed naszym nagraniem, na pewno są kwestie PR-owe, gdzieś jakieś prezentacji tego, co robimy, jaka jest nasza filozofia, żeby to fajnie wyglądało, żeby ludzie, był to element poradnikowy, żeby ludzie chętnie je czytali, żeby potem zachęcać do zakupu produktu. No ale my się tu skupimy chyba bardziej na samej kwestii SEO, no bo wiadomo, że PR, reklama też jest bardzo ważna, my też się na tym skupiamy, no ale dzisiejszy odcinek jest o SEO, także skupmy się na SEO. Po co blog firmowy w ogóle pod kątem SEO w sklepie? Pod kątem jedzenia. To akurat jest nawiązanie do skrótu EAT z angielskiego Expertise, Authority and Trust, czyli eksperckie artykuły, autorytet ich oraz zaufanie. Budując właśnie blog, oddziałujemy właśnie na te trzy aspekty, ponieważ pokazujemy robotom sieciowym Google'a, że nie tylko jesteśmy sklepem, który tylko i wyłącznie sprzedaje, ale też jesteśmy, powiedzmy, ekspertami w swojej branży, ponieważ dzielimy się swoją wiedzą, opisujemy nasze produkty lub generalnie nawiązujemy do naszej branży, ponieważ na blogu firmowym nie trzeba się skupiać stricte tylko i wyłącznie na swoich produktach, ale można też na tematach powiązanych. Tak, powiedzmy, że mając na przykład serwis, który oferuje rolety, na blogu nie będziemy tylko pisać, jakie rolety wybrać do jakiego pomieszczenia czy tym podobne, ale na przykład jak zadbać o ich czystość, co też jest ważnym elementem już nie tylko pod kątem samym sprzedażowym, ale także to jest dobra informacja dla klienta, aby wiedział, jak mógł
porządnie zadbać o produkty, które na przykład u nas zakupił. Dokładnie. Chociaż na przykład, nie wiem, jeśli mielibyśmy jakiś sklep z artykułami do czyszczenia domu i tak dalej, bardzo fajną opcją jest to, że przy takich artykułach możemy pokryć tylko część jakby fraz danego rynku, czyli powiedzmy preparat do czegoś, detergenty, wszystkie jakieś konkretne nazwy i cele danego produktu, ale wiemy doskonale, ja przynajmniej tak mam, że na przykład jak pierwszy raz, nie wiem, wdeptałem gumę w dywan w domu, to nie pobiegłem do sklepu i nie kupiłem detergentu do prania dywanów z gum, tylko wyszukałem nowe sposoby na usunięcie gumy z dywanu. Tak? I to jest już ten element, który faktycznie możemy sobie pokryć. I jeżeli ta metoda się nie sprawdzi, tak? No bo ja najpierw przeczytam sobie ten poradnik, jak usunąć to samemu, no spróbuję, nie uda się, no i wtedy sobie to dobra, potrzebuję już fachowego produktu i już w tym blogu mam gdzieś informację, że jeżeli nie uda Ci się to tym naszym sposobem, no to zawsze możesz jeszcze się wesprzeć jakąś tam cięższym kalibrem w postaci tego produktu i już przynajmniej wiem, że coś takiego może się tam znaleźć. Tak, a w ostateczności kupić nowy dywan. Dlaczego ten dywan? No i to też mamy taki cross-selling między, że tak powiem. Może faktycznie ci sprzęt detergent do dywanu powinien od razu mieć też dywany w asortymencie jako produkt uzupełniający. Jest to jakaś opcja na cross-selling na pewno. No ale też bardzo ważnym aspektem programu jest samolinkowanie wewnętrzne. Bo tak jak mówiliśmy sobie o sitemapie bardzo dużo, o tym indeksowaniu, no to wiadomo ten adres URL zostanie zindeksowany, ale linkowanie wewnętrzne sprawia, że gdzieś Google też ma na kontekst tego adresu URL i będzie w stanie przyporządkować go lepiej do fraz konkretnych. Także to jest na pewno bardzo istotna sprawa. Dokładnie. Tutaj właśnie tworząc artykuły eksperckie, na przykład porównując jakieś produkty, powiedzmy starszy, nowszy model zegarków. Nie sprecyzując już konkretnej marki, powiedzmy model 5.6 jakiś. Tak. I w tym momencie pojawia się cały artykuł ekspercki na temat tego, jakie są opcje jednego, opcje drugiego, jakie są między nimi zasadnicze różnice. Tak. I w tym momencie nawet możemy tak naprawdę zalecać, ponieważ po co ktoś ma kupować nowszy model, dopłacając do niego często kilkaset złotych lub parę tysięcy czasami, jeżeli nie będzie wykorzystywał wszystkich funkcji. I w tym momencie możemy odesłać naszego klienta do odpowiedniego produktu, czy to właśnie do wersji 5 czy 6. Zdecydowanie. No i też kolejnym elementem no na pewno jest kwestia zapełnienia pełnej intencji zapytań użytkowników, no bo takim prostym mi się daje przykładem, pierwszy z głowy, który mi gdzieś wpada, mogłyby być pewnie sukienki chociażby na studniówkę, tak? Jeżeli sklep sprzedaje sukienki, faktycznie ma kategorię sukienki na studniówkę, no bo pewnie powinien taką mieć, a pewnie też uruchamiam w pewnych okresach tylko, no ale jest taka kategoria sukienki na studniówkę, no i pewnie jeżeli ktoś wpisuje frazę sukienki na studniówkę gdzieś w listopadzie, dajmy na to, no bo pewnie duże grono kobiet już zaczyna mniej więcej w tym okresie zacząć się o tym rozglądać, dowiedzieć się, jak wygląda rynek, no to Google raczej nie poleci nam kategorii z tymi sukienkami na studniówkę, tylko pewnie jakiś wpis blogowy właśnie, bądź blog modowy z inspiracjami z zeszłego roku, jak to wyglądało i tak dalej. Więc to jest bardzo fajne, że już możemy sobie łapać takim pisem blogowym ten ruch, a w momencie, kiedy pewnie będzie tam 2-3 tygodnie przed studniówką, no to już wysoko będzie kategoria z samymi sukienkami, bo intencja zmieni się na zakupową, nie informacyjną, a zakupową, więc też będziemy mogli sobie fajnie pokryć cały ten topical w każdej możliwej sytuacji. Dokładnie, dlatego też warto przeprowadzić odpowiedni research fraz pod kątem tego, jak użytkownicy na przykład zadają pytania odnośnie tego, co jest modne w danym sezonie, jakie kolory lub jakie właśnie połączenia kreacji stosować. Tak. I pod tym kątem faktycznie możemy tworzyć całą serię blogów, wpisów blogowych, aby odpowiedzieć na wszystkie pytania naszego potencjalnego klienta i dać mu od razu propozycję zakupu odpowiednich rzeczy. Tak, no też podsumowując jakby cały ten temat blogowy, blog jest w przypadku sklepu, mówimy oczywiście też pod kątem SEO, takim miejscem na kreatywne rozwiązanie, no bo nie możemy wszystkiego zrobić w opisie produktu, no bo opis produktu musi opisywać produkt, kategoria podobnie, nie możemy za bardzo wyjść za daleko, a wpisy blogowe są fajnym, naturalnym miejscem, gdzie możemy sobie pokombinować, jakieś fajne elementy spróbować wdrożyć i złapać ciekawe frazy. Zgadza się, zwłaszcza, że produkt to jest miejsce, które powinno być już konkretne, tak, gdzie użytkownik wchodząc powinien dostać, powiedzmy, specyfikację techniczną danego produktu. Dokładnie. I krótki jego opis, ponieważ i tak w przypadku tam, powiedzmy, sukienek człowiek kupuje wzrokiem. Widzi co widzi, a w tym momencie wchodzi specyfikacja, z czego jest wykonana i tym podobne. A akurat w przypadku wpisu blogowego można faktycznie cały temat rozbudować, jak to łączyć, jak wykorzystać, dla kogo najbardziej pasuje. Bo nie oszukujmy się, tutaj połączenie kolorów na przykład włosów z kolorem sukienki też odgrywa duże znaczenie. Myślę, że większe niż możemy się spodziewać.
Okej, myślę, że tym tematem blogowym kończymy dzisiejszy odcinek. Dzięki Ci, Karol, za podzielenie się swoją wiedzą, takimi fuck-upami, które przeżyłeś też. Na pewno fajnie było tego posłuchać. No i powodzenia w dalszym pozyskiwaniu naszych klientów i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć! Dzięki, na razie.